Drift Open Green Hell. Tor Kielce to lokalizacja bardzo dobrze znana wszystkim fanom driftu. Od bardzo wielu lat możemy obserwować zmagania na części kartingowej. Idąc w stronę nieustannego poszukiwania czegoś zaskakującego dla kierowców i kibiców, w roku 2021 liga postanowiła zrobić coś innego. Odwrócić wizję toru do góry nogami, czyli wykorzystać sekcję leśną i sprawić, aby to właśnie ona stała się areną zmagań. Niesamowite jest to, jak zupełnie inny jest feeling tamtej lokalizacji. Niby tor Kielce, ale odczucia są, jakby akcja działała się w zupełnie innym miejscu. Park serwisowy rozłożony wzdłuż trasy odcinka leśnego i spinaczka autami pod bardzo stromą górkę. Nie trzeba było długo czekać, żeby zawodnicy pokochali tą lokalizację. Widać to po listach zgłoszeń na tą rundę. W tym roku pojawiło się blisko 90 drifterów i drifterek nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Ukraina, Czechy, Niemcy. Powoli czuć ekspansję Ligi Drift Open wśród zagranicznych zawodników. Niestety, jak to się mówi, co zawody, to przygody. Odczuł to m.in. Ariel Jańczyk z ekipy Projekt 86 Drift Team. Przede wszystkim początek treningu, wszystko zaczęło się od dużej przygody. Tak, duża przygoda, jak tam gdzieś widzieliście na Instagramie. Chciałem sobie, zdrapać naklejkę z felgi, mamy taki nowy, mega ostry nóż. Zrobiłem sobie ranę taką na parę dobrych centymetrów, milimetrów od ścięgna. No, trzeba było jechać do szpitala i szybko szyć, więc mam 5 szwów założonych. Jeszcze działają środki znieczulające. Odczekałem godzinkę po szyciu i oddałem tam sobie jakieś 3 przejazdy treningowe. Chłopaki mówią, że linia dobra, fajnie wszystko wypełnione, no więc odpuściłem, żeby nie nadwyrężać ręki. Ręka ma działać jutro już na kwalifikacjach i w sobotę na finalnych zawodach, także mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze. Na wielką pochwałę zasługuje postawa Ariela. Pomimo dosyć niemiłej kontuzji na początku zawodów, nawet przez myśl nie przeszła mu rezygnacja z rywalizacji i cały event trzymał bardzo dobry poziom i pokazywał bardzo dobrą dyspozycję. W drift się wsiąka. To sport, który pochłania w każdym calu. Paweł Jung, znany jako Drift Insane, od wielu lat jest członkiem Ligi Drift Open i mogliśmy go słyszeć jako komentatora. Na Green Hell postanowił zaliczyć debiut w roli zawodnika. Pawle, po tylu latach z drugiej strony druga perspektywa, jak to jest? No zupełnie inaczej, do końca nie wiem czego się spodziewać, jeszcze nie jeździłem, ale no na pewno jest takich dużych rzeczy, z którymi nie miałem styczności, mimo że od lat jeździłem na zawody. No jest zupełnie inaczej, jestem mega ciekaw jak to wszystko będzie wyglądać, no i jak sobie poradzę tym razem w roli kierowcy. Łukasz Wilczek, popularnie nazywany Palnikiem, to stały bywalec Ligi Drift Open. W tym sezonie zaliczył awans do najwyższej klasy Master. No, staram się cały czas brać udział w tych wydarzeniach, bo naprawdę i klimat, i sportowa rywalizacja jest na mega poziomie, tym bardziej w klasie Masters, także cieszę się, że mogę z Wami wszystkimi tutaj się spotykać i rywalizować. No, poziom jest bardzo wysoki sprzętowo i zawodnicy ogarniają na maksa. Teraz czuję, że mogę się rozwinąć jako zawodnik, więc na tym mi najbardziej zależało, żeby wyciągać z siebie 100%, ponad 100% w zasadzie, wychodzić ze strefy komfortu, no i tu mogę to realizować. Fajną żywiołowość rund wzmaga fakt nieustannych zaskoczeń na listach zgłoszeń. Na Green Hell pojawili się nowi obcokrajowcy jak Tim Haferkorn czy Janos Onodi. Ale są też powroty po wielu latach. Łukasz Wróblewski, Szymon Budzyński czy Marcin Witchen w kadecie. Przede wszystkim miło Cię widzieć po dłuższej przerwie, Tak, wracasz? cześć. No pomalutku, nie? Wracam, coś tam na pewno chciałbym pojechać. Czyli na dłużej zamiar jest na cały sezon może? Myślę, że tak. I powiedz mi, jak Ci się jeździ po tych kilku latach przerwy? Jak to się zmieniło Twoim zdaniem środowisko drifting? No, poziom na pewno poszedł do góry, tak? Poziom poszedł do góry, ale co mam Ci powiedzieć, no jednak taki przestój 4-letni, no było trzeba się wjechać na nowo, nie? Jednak cojones gdzieś tam opadło i było trzeba się na nowo wjechać, nie? Ale jest spoko, jestem zadowolony, już ostatnie treningi już wychodziły coraz lepiej, więc będzie dobrze. Jak Ci się podoba Green Hell? Runda, pomysł. Bardzo ciekawa opcja, ze względu na to, że już jeździłem 2 razy po Kielcach tutaj na tej pętli szybkiej, a tutaj podoba mi się, bo coś innego, tak? Jest fajna sekcja tych zakrętów, super, bardzo fajnie. Jeszcze z ciekawości, auto, co zostało z oryginalnego samochodu? Nadwozie? No po części nadwozie, ale no, elementy konstrukcyjne są zrobione przeze mnie, nie? Cały koncept narodził się w mojej głowie, jest customowa cała konstrukcja nośna pojazdu. No co mam Ci powiedzieć, no dach, pod szybie, tutaj
ma przypominać cały czas kadeta, nie? Ale on jest serduszkiem nowym, można powiedzieć. Do drugiej rundy Drift Open w sezonie 2023 przystąpił też Sebastian Kraszewski, popularnie nazywany Kicksterem. Oczywiście jest super, jest naprawdę fajnie, mega przewyższenie, naprawdę tutaj musiało mi przez noc wyrosnąć takie 2 kule wielkie do kolan, żeby tę trasę przejechać, bo naprawdę jest wymagająca, ale jest wymagająca głównie tutaj, w głowie, bo tak naprawdę technicznie auto nie jest wcale aż tak trudne, jakby się mogło wydawać. Można ją przejechać bardzo dobrze, tylko trzeba wyczuć moment, w którym się wrzucić na rybę, żeby się za mocno nie wyhamować, bo jak się wyhamuje za mocno, to nawet auta 600-700 koni tutaj kisną i to nawet nie pod górę, bo pod górę te auta jadą, tylko ten zakręt pierwsza, ten inicjujący, tam wyczuć ten moment, nabrać tej prędkości i tą prędkość przede wszystkim wnieść w zakręt, to jest największy skill i ten, kto będzie to potrafił dzisiaj zrobić, ten po prostu wygra. Teraz 2 słowa o pogodzie. Weekend zapowiadał się dosłownie tragicznie. Jeszcze dzień przed zawodami prognozy nie dawały prawie żadnej nadziei na brak opadów, a jak na ironię, dopiero dzień po zawodach zapowiadano piękną, słoneczną pogodę. Już kilka dni przed Green Hell czuć było napięcie wywołane tym faktem. Kierowcy na szybko poszukiwali opon przystosowanych pod deszcz. Wszyscy pakowali sporo odzieży na zapas w wypadku przemoknięcia. I na naszych oczach zaczął dziać się cud pogodowy. Czwartek, dodatkowy dzień treningowy, minął bez deszczu. Piątek całe treningi i 2/3 kwalifikacji także. Dopiero na drugą turę kwalifikacji klasy Pro i całe kwalifikacje klasy Masters spadł deszcz. Ale to był bardziej rzęsisty opad niż ulewa. Natomiast nieopodal w Kielcach i oddalonych o paręnaście kilometrów miejscach przechodziły spore burze i nawałnice. Miedziana Góra okazała się bardzo łaskawa i zaserwowała nam najmniejszy wymiar kary pogodowej. I co ciekawsze, to były jedyne z zapowiadanych opadów deszczu podczas całego eventu. Sobota okazała się świetna pod względem warunków, a my po raz kolejny mieliśmy okazję zobaczyć, ile warte są prognozy pogody w tych czasach, a tym bardziej te oddalone o kilka bądź kilkanaście dni. Jedną z większych przygód podczas kwalifikacji zaliczył Łukasz Górski z ekipy Drift Team Kołobrzeg, który w parze z Damianem Witkiem zaliczył mocne zderzenie. E30 Łukasza nie było w stanie na ten moment podejść do kolejnego przejazdu kwalifikacyjnego, ale z pomocą przyszedł teamowy kolega Krystian Cybulski, który pożyczył swój samochód i dzięki temu Łukasz miał okazję zakwalifikować się. Przed nami sobota. Główny, najważniejszy ze wszystkich 3 dni zawodów. Do Kielc zjechały ekipy, które musiały pokonać spore dystanse, jak na przykład ekipa Drift Team Kołobrzeg i m.in. Krystian Cybulski, także stały bywalec ligi Drift Open. Jesteś stałym bywalcem Drift Open, z tego co widzę, jeździsz już tutaj dłużej. Tak, już żeby nie skłamać, 13 lat nawet będzie. 13 lat już. Czyli od takich starych, dawnych czasów jeszcze zacząłeś? Oj, chyba raczej od początku nawet bym powiedział. Pamiętasz pierwsze zawody, pierwsze wyjazdy? To za długo. Kurczę. Czyli weteran, dlaczego ta liga? Dlaczego Drift Open? Kocham ją. Treningi o dziwo jakoś bardzo fajnie mi wychodziło. Później nie wiem, albo stres, albo coś, no nie wiem. Kurde, no teraz siedzę, bo się nie dostałem do kwalifikacji na dzisiejsze treningi. Nie wiem, cały czas obmyślam, nie wiem co można chyba, albo trema, stres, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Do rywalizacji w klasie Masters na sezon 2023 przystąpił również Kamil Chorecki. Po bardzo dobrym sezonie 2022 i awansie po raz pierwszy miał okazję zaprezentować w nowej klasie, w klasie Masters, nowy setup swojego auta. Nie no, było trochę komplikacji w tym roku, że tak powiem, bo przed pierwszą rundą niestety swap silnika na hamowni nie wypalił i obróciło panewkę, że tak powiem, ale wzięliśmy się do roboty, poskładaliśmy od nowa motor, także na tą rundę udało się wystroić wóz i co? No i dogadujemy się z nim powoli, ustawiamy takie rzeczy. Teraz silnik jest mało znany, bo to jest silnik z Golfa, czyli VR6, Audi ewentualnie. No jak widać jest dość mały, małych rozmiarów, też dość wagowo jest bardzo lekki. Więc postanowiłem taki silnik wsadzić, bo nie lubię takich oklepanych tematów, że można wsadzić JZ i będzie działać, ale postanowiłem spróbować czymś nowym. Na pewno auto jest dużo agresywniejsze, bo już ten silnik jest mniejszy, lżejszy, mniejszy nacisk na oś w porównaniu do tego, co miałem tego kloca M50. No to dużo lepiej się prowadzi, bardziej agresywny jest. Paweł Jurecki, którego ostatni raz widzieliśmy w sezonie 2021. Wrzesień 2021 skończyłem cały sezon i do tej pory w ogóle nie jeździłem. Pierwszy w ogóle praktycznie taki wyjazd
po przebudowie samochodu zobaczę, jak to będzie się zachowywać. Co tu się zmieniło? Dalej V8, lecz ABZ z Audi, który jest troszeczkę mocniejszy, lepiej się jeździ, więcej przede wszystkim newta. No i wjeżdżam się w to auto dopiero. Czyli czuć przeskok silnika zmianę? Tak, no 150 koni i 300 N więcej, także jest różnica. Kurczę, jak w klasie Masters się czujesz? Na razie jakbym zaczynał od nowa jeździć pośród wszystkich zawodników, bo naprawdę poziom jest bardzo wysoki. No i po prostu się trzeba pouczyć, bo nowe opony, nowy rozmiar opon, no i zawodnicy przede wszystkim mają, że tak powiem, niesamowity przeskok w górę i w tym momencie trzeba się poduczyć pod nich. Zmienność warunków na wieczorne kwalifikacje dała się we znaki zawodnikom klasy Masters. No powiem tak, no, byłem wjeżdżony w trasę na suchym, było super, ale problemem na tej trasie jest to, że jak się trochę ma mniej mocy, to trzeba bardzo zgripować auto, żeby zbudować prędkość na odcinku leśnym, gdzie jest cały czas mokro, a potem ta główna nitka przesycha i auto puchnie, w związku z tym ciężko polecieć szeroko. No i była walka wczoraj, żeby osiągnąć ten touch and go, żeby nie zepsuć linii, no ale kolega Olejnik miał lepszą propozycję na ten akcent toru i powiem szczerze, że wyszło mu to lepiej, pojechał szerzej i docenili to sędziowie, że po prostu miał lepszego lida, no i to zaważyło. No a dzisiaj zobaczymy, bo może być bardzo różnie, ale na suchym na pewno damy z siebie 120%. Dominik Kur, który zaliczył świetne wejście w sezon 2023, wygrywając inaugurację sezonu w Toruniu, miał przed sobą trudny początek zawodów na Green Hell. Przede wszystkim Green Hell nie poszło zgodnie z planem, z tego co widzę u Ciebie. Oj tak, runda Green Hell jest dla mnie najtrudniejszą ze wszystkich, jakie miałem od początku moich startów. Dwa uszkodzone samochody, urwany wał, uszkodzone sprzęgło. Poszło naprawdę słabo do tego momentu, ale chłopaki dzisiaj praktycznie do rana walczyli z samochodem, wymienili sprzęgło, nowe sprzęgło przyjechało dzięki Danielowi z RPM. Chłopaki całą noc walczyli, naprawili samochód, właśnie jestem po treningach. Bardzo dobrze idzie, samochód podaje, jestem zadowolony, więc jestem przygotowany do finału. Mam nadzieję, że finały zrekompensują to, co się działo przez ostatnie 2 dni. Na liście zgłoszeń klasy Masters oczywiście nie mogło zabraknąć Przemysława Śnieguły, zawodnika, który wraca z nowym setupem silnikowym, czyli 2JZ. Wracasz na Green Hell, trochę koksu pod maską się pojawiło? No jest, pojawiło się, ale nie ukrywam, że troszeczkę mnie zaskakuje ten koks. Szczególnie wczoraj przy tych zmiennych warunkach było bardzo nieprzewidywalnie. No na suchym myślę, że sobie poradzę jakoś, także. Czyli jest taki przeskok faktycznie mocowy? Jest przeskok mocowy. Przede wszystkim muszę pilnować górnej partii obrotów, gdzie wcześniej tego nie musiałem robić. Jeździłem samym gazem, teraz muszę pilnować sprzęgła. I to tak troszeczkę się jeszcze mieszam, ale jesteśmy na dobrej drodze, także. Jeszcze takie pytanie ogólnikowe. Pamiętam, że przyjechałeś na Toruń jeszcze E30 swoją babcią, no nie, można powiedzieć. I wsiąknąłeś na Drift Open na dłużej. Przyjeżdżasz tutaj, dlaczego? No bo tu jest najlepiej, najfajniej. Driftingowa rodzina, drift openowa rodzina, sam klimat, zróżnicowanie tras, wszystko jak najbardziej na plus. Dlatego tu jesteśmy chyba tak licznie zgromadzeni. Drugi raz w sezonie pojawiła się ekipa z Ukrainy w bardzo mocnych i profesjonalnie przygotowanych autach. Zespół zadeklarował swój udział w całym sezonie Drift Open, a trasy, jakie serwuje dla nich liga, to zupełna nowość. Zawodnik Konstantin Andrzejew niestety rundę w Kielcach rozpoczął ciut pechowo. Yeah, I have no training before quali because I have a little bit problem with the cooling tank. It's was cracked on the welding, and I have no training because we find thick welding only after training. So the first quali run was my first run on the track at all. It was quite interesting and I don't know how to say it even. I think that I don't need to go to the quali, but after I make such decision, I think, stop. Why do you come here if you will not come to the quali? Your car is running smooth, or you have tires, all is okay. Why do I not go to the quali? So I make a new one decision to go to the quali. In the first run, I have a little bit collision. You can see my car now. It's like Frankenstein, but after one more time, I won and take 7th place. What do you think about track, about for a section of track? I think it's a very interesting track because it's have a much of elevation. It's quite hard to drive there if you don't know the track, because the bankings and elevations are quite hard to drive.
now on the training I try to push my the best, and you know I can't I lose the grip on the banking, and I have a Polish kiss, I will call it like that with a guardrail. So it's quite interesting. I think we will get a good race. Artur Hawrylenko to drugi kierowca z ekipy Huracan Racing z Ukrainy. U niego plan na sezon 2023 jest całkiem ambitny. Всім привіт! Мене звуть Артур Гавриленко, я пілот команди Huracan Racing. Так, ми плануємо їхати весь сезон. Ми плануємо проїхати не просто сезон, а виграти цей чемпіонат, зайняти перше місце. Це моя ціль на цей сезон. Я займаюся дріфтом десь з 2017 року. Але це все починало ще з зимового дріфту на Жигулі, а професійно я почав так займатися це десь з 2018 року. Але в Україні і Білорусі на той час я не пропускав жодного змагання. Всі змагання, котрі були в Україні, я все робив, щоб там бути, щоб набивати свій скіл. Ну, що маємо, то маємо зараз. Взагалі, коли я подивився перший раз на Ютубі цю трасу, я подумав, як два пальці, зробимо легко там все. А коли приїхав, то я думав, тут треба працювати. А коли ще виїхав на трасу, то вона геть складна, ці перепади, тут треба працювати з машиною добре. Треба добре розрахувати роботу підвіски і тиск у шинах, бо на першому кліпі там потрібні одні настройки, а коли їдеш уверх, там вже повинні бути інші настройки. І щоб збалансувати золоту середину, треба вже мати досвід, я так вважаю. Wielokrotnie można powtarzać, że Drift Open to liga weteranów polskiego driftingu. Z tą ligą jest ciągle związanych wielu zawodników, którzy pamiętają praktycznie początki i do dzisiaj wiernie przyjeżdżają na każdą możliwą rundę. Przede wszystkim, Jerzy, można powiedzieć, jesteś weteranem Ligi Drift Open. Pamiętasz od ilu lat pierwsze zawody? Od 2008. No, także trochę minęło. W sumie jak Drift Open się zaczął. Także weteran można powiedzieć. Dlaczego tutaj jeździsz? Dlaczego wybrałeś tą ligę? Nie wiem, zawsze jeździłem, podoba mi się, jest fajnie, przyjemnie, wspaniali ludzie, coś więcej dodać. Jeszcze tak nagle, co myślisz o odcinku leśnym Toru Kielce? Leży ci to, czy nie twoje klimaty? Leży, wolę tutaj jeździć jak na tej patelni, jak ja to mówię, mimo że tam jest większa prędkość, ale to jest fajny klimat. Czas rozpocząć jedno z zdań głównych, rywalizacja top 7 klasy Pro AM. Pamiętam, jak po raz pierwszy w 2018 roku miałem okazję zobaczyć tą klasę w akcji podczas zawodów Drift Open. Do dnia dzisiejszego widać, jak wielką ewolucję przeszła. Po pierwszej rundzie w Toruniu na podium uplasowali się Kickster, Szymon Bukowski oraz Arkadiusz Bury. Ta sama stawka dostała się do top 7 i już było czuć, że będzie walka o kolejne cenne punkty w tej klasie. Zostać mistrzem sezonu w klasyfikacji generalnej klasy Pro AM to już pewnego rodzaju prestiż i dobra wizytówka. Jako sprawnie jeżdżącego driftera, znającego dobrze technikę, opanowanie swojego auta i linię kwalifikacyjną. Ostatecznie na trzecim miejscu podczas rywalizacji na Green Hell uplasował się dobrze znany Shimi, czyli Szymon Bukowski. Drugi stopień podium padł łupem Kickstera Sebastiana Kraszewskiego, a pierwsze miejsce ku zaskoczeniu wielu zajęła nowa twarz w lidze, Adrian Andrzejewski. Wiesz co, bo podeszłem po to rekreacyjnie, mówię, brat startuje, mówi w pro, chciałem sobie rekreacyjnie wystartować rundę, przyjechaliśmy tydzień temu na trening, coś tam potrenować, ale nie poszło za bardzo do końca dobrze, bo się auto zapaliło w połowie treningu, choć parę przejazdów było. To jest E87, złożona jest fałka od M62 B44, już nie wiem, od X3 chyba to jest wsadzone. Czyli fajna zachęta, spotkamy się jeszcze w tym roku? Mam nadzieję, że pojawię się na ostatniej rundzie, a i resztę zobaczymy, no. Zgodnie z chronologią wydarzeń nadszedł czas na klasę Pro. Zdecydowanie najliczniej obsadzono. Pełny limit zawodników na tę rundę. 46 na 46 możliwych. Bowiem każda z klas ma swoje limity przyjętych zgłoszeń. Wszystko na celu, aby nie przesadzić z ilością zawodników i dzięki temu, żeby przyjezdni mieli okazję dobrze wyjeździć się podczas treningów. Przykładowo, w klasie Masters maksymalnie może być przyjętych 24 zawodników, a rywalizacja toczy się od top 16. W klasie Pro maksymalnie może być przyjętych 46 zawodników, a rywalizacja rozpoczyna się od top 32. W klasie Pro AM maksymalnie może być przyjętych 15, rzadko bywało, że może 16 albo 17 zawodników, a na dzień kwalifikuje się tylko top 7 do przejazdów o główną nagrodę.
Wielki pech spotkał Artura Hawrilenko, któremu mocno zależy na dobrej lokacie w klasyfikacji generalnej sezonu 2023. Podczas przejazdów top 8 i parze z Janosem Ododi odpadło mu po prostu koło, ścięło szpilki, co niestety finalnie zdyskwalifikowało go w dalszej walce o podium na Green Hell. Top 4 klasy Pro to kilka zaskoczeń. 4. miejsce zajął Maximilian Heller w swoim BMW E30 silnikiem LSX. Max z roku na rok i co zawody pokazuje coraz wyższą dyspozycję. 3. miejsce zajął Dominik Kurki z gardą, bardzo cenne punkty w klasyfikacji generalnej sezonu 2023. 2. miejsce padło łupem zawodnika z zagranicy Janosa Onodi, a 1. miejsce i życiowy wynik zaliczył Hubert Eitner. Jeździło się na początku ciężko, jak się wjeździłem to już było super, wszyscy mówili, że idzie dobrze, że mam trzymać dobrą linię przy chase'ach, no i tak robiłem. Całej mojej ekipie, wszystkim, którzy wspierali mnie na tej rundzie, bo naprawdę było dużo osób i dzięki nim jestem tu i osiągnąłem to, co mam. Także dziękuję bardzo i będziemy działać. Igor Hałka, sędzia główny, też podkreślił dobrą dyspozycję i spory rozwój Huberta względem sezonu 2022. I have to say Hubert Eitner, he improved a lot since last season and I think that's why he won today. It's because of that he was consistent through the whole weekend, like really run after run. He was listening to us as the judges, like what we suggest to do, and he done that, so he does the job and there is the prize for him. Po rywalizacji klasy Pro nadszedł czas na pierwszą w historii prezentację zawodników na trasie Green Hell. Moment, kiedy top 16 klasy Masters i zwycięzcy poprzednich klas mogli pokazać się kibicom, pokręcić parę bączków, powiedzieć kilka słów od siebie, a dodatkowo kibice mogli zgarnąć od nas trochę gadżetów. Klasa Masters to śmietanka sama w sobie. Tutaj już nie ma słabych par albo przypadkowych zawodników. Tym samym rywalizacja rozpoczyna się od top 16 w tej klasie. Pośród nazwisk mogliśmy znaleźć chociażby Michała Wojtana w swojej pięknej 13. Powracającego po kraksie na Czarnej Górze Jacka Olejnika. Mateusza Wodarczyka, który po raz drugi w sezonie przyjechał pożyczonym autem. Piotra Petera Kozłowskiego, czyli zwycięzcę poprzedniej rundy w Toruniu. Oresta Michalczuka, który co ciekawsze jeździ starym autem Pawła Borkowskiego. Karolinę Piraczyk, Przemysława Śnigułę i wiele innych nazwisk, czyli sama śmietanka, jeżeli chodzi o polski drifting. Ostatecznie do top 4 dostali się Orest Michalczuk z Energo Drifting, Włodar, czyli Mateusz Wodarczyk, Piotr Kozłowski i Paweł Jurecki, a pierwsze miejsce padło ponownie łupem Piotra Petera Kozłowskiego, który w klasyfikacji generalnej mocno poszedł do góry. Przede wszystkim drugie zawody, drugie pudło, ty o generalkę idziesz z tego co widzę. Nie było tego w planie, no ale tak życie dyktuje nam tutaj drogę, więc zobaczymy co będzie, nie? Miałbyś kratkę na klasyfikację generalną Drift Open? Zawsze mam. A jak Ci się jeździło? Bo Ty już tutaj zdobywałeś podia. To jest sekcja, która Ci się podoba? Tak, ogólnie ja kocham góry i kocham jechać pod górę, no to się wywodzi drift z japońskich gór i no się dobrze w tym czuję, no i pokazuje, że rzeczywiście tak jest. Jeszcze tak, spotkamy się na kolejnej rundzie? Tak, mamy w planie, odpuścimy chyba Finlandię Drift Masters i pojawimy się w Kierszu. W Kierszu też udaje mi się stanąć zawsze na pudle, no bo jest pod górkę. Ale zobaczymy, czy nie będzie pod górkę z innymi rzeczami, no bo wiadomo, budżet, zdrowie, dominator i tak dalej, ale no mam nadzieję, że się spotkamy, będziecie mogli nam kibicować. Po wszystkim nadszedł czas na rozdanie pucharów w poszczególnych klasach i różnych dodatkowych tytułów, jak na przykład tytuł Strion Flex Best Battle, czyli wybranie najlepszego przejazdu w parach pośród całych zawodów. Nagrody Kiss the Wall by Mikinka, czyli najlepszy i najbardziej efektowny pocałunek w bandę. A tak po 2 rundach prezentuje się pierwsze 10 miejsc we wszystkich 3 klasach. Runda Green Hell zakończona. Organizatorzy jeszcze ciałem w Kielcach, ale duchem już powoli w Kietrzu, czyli na kolejnej rundzie, tym razem podczas ulicznej batalii na ulicach miasta Kietrz. Podsumowując, jesteśmy po 67. rundzie Drift Open Green Hell, znana przez kierowców, bardzo lubiana miejscówka. Miejscówka odkryta przez Drift Open też jeździmy. Tak, odkryta przez Drift Open i jakby staramy się celebrować to, że ten Green Hell został jakby pierwszy raz nawiedzony właśnie przez Drift Open i idzie nam bardzo dobrze, chociaż w tym roku spodziewaliśmy się 3-dniowych ulew, to nawet pogoda nas rozpuściła, może dlatego, że w żartach powiedzieliśmy, że jeśli raz znowu spadnie tutaj deszcz przez 3 dni, to będzie nasz ostatni Green Hell, tymczasem okazało się, że nie było wcale źle.
kolejna runda uliczna w Kietrzu, ogromne, super wydarzenie, na które wszystkich serdecznie zapraszamy, a później odwiedzamy nasze polskie majaty w Warszawie. Pozdrawiam wszystkich fanów, cieszymy się, że jesteście z nami, cieszymy się, że kibicujecie Drift Open. Robimy to przede wszystkim dla Was, dla zawodników, dla wszystkich fanów polskiego driftu. Cóż, zapraszamy na kolejne rundy i do zobaczenia. Wszyscy się modlili i wystraszyli się, bo jak dobrze wiesz, ogłosiłem przed zawodami, że jeżeli będzie padać w piątek i w sobotę, robię ostatni raz Kielce. Naprawdę powiedziałem, że nie zrobię tu więcej rundy, bo kolejny rok z deszczem już tutaj nie przeżyję. No i pogoda nas oszczędziła, wszędzie w koło padało, tylko nie tutaj, więc no za rok musimy znowu zrobić Kielce. No żyjemy już rundą w Kietrzu, no prawie wszystko już ogarnięte. Zapraszamy wszystkich bardzo, runda już kolejny raz z rzędu, kolejny rok. No, mega widowiskowa, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo atrakcji, koncerty, występy, pokazy. No i plus to, co najważniejsze, tak, po to robimy, cała kwintesencja, czyli drifterzy i drift. No i na koniec jeszcze można powiedzieć, obcokrajowcy zaczynają do nas zaglądać, to jest spoko chyba. Tak, już na rundę w Kietrzu jest zapisanych 10 zagranicznych zawodników. Prawdopodobnie jeszcze może coś dojdzie. Zagraniczni zawodnicy bardzo chętnie chcą nas odwiedzać, mamy bardzo dużo zapytań, mamy bardzo dużo deklaracji, że jeżeli nawet w tym sezonie im się nie uda, to następny sezon atakują Drift Open. No i coś chciałbyś na koniec powiedzieć od siebie dla kibiców, dla kibiców i fanów przede wszystkim, no szacunek dla Was, dziękujemy, że przyjeżdżacie na nasze rundy, że nas śledzicie, że oglądacie, że nakręcacie ten sport razem z nami. Dziękuję i widzimy się na kolejnych rundach. A ja ze swojej strony dziękuję Wam bardzo. W roli lektora był z Wami ponownie Krzysztof Klimek.